Hugo to już parę ziarenek, nie? 1 gram w prawo, lewo nie robi różnicy. Nie robi różnicy. Nie. Ty nagrywamy coś już? Powitamy Was w kolejnym odcinku. Jedziemy siać. Jedziemy Wczoraj siać. poorane. Tak. Dzisiaj będziemy uprawiać, będziemy siać. Propagandę czy coś innego? Nie. To zależy, nie? No. Co tam masz nasypane? Ciekawego? Żyto w kwalifikacie. Nie. C1. C1. To właśnie w tym roku jest mój materiał siewny. Jest to odmiana Igor. I zobaczymy, jak ona się będzie w tym roku sprawować. Jest ona zaprawiona oraz dany nawóz donasienny. No i zobaczymy, co tu z tego wyrośnie na ten rok, nie? Czyli te 3 hektary jedziemy obrobić. 3 hektary, tak. Jedziemy 3 hektary zasiać. Jest tu około 300 kg na siewniku. 300, no 250, bo tam jest niecałe 3 hektary, tam jest dobre 2,5 hektara, bo tam trzeba wydzielić na ziemniaka ten pas. No i tam będzie ponad takie 2,5 hektara dobre. I ile na hektar? Około 100 kg. Około 100 kg. Około 100 kg. No jest to, Termin jest optymalny. termin jest bardzo Nawet dobry. idealny. Idealny, fajna pogoda. Także nie powinno się ani nic zapychać, ani nic, bo jest Chodź fajnie. pokażemy jeszcze, czym będziemy uprawiać. Uprawki będą robione o takim moim... Teraz- Ogólnie te dwie maszyny to są mojego dzieła, to jeszcze nawet nie pomalowane do końca, bo to było później dokładane, ten tutaj Ale wał. pracowałeś już tym, już coś tym działałeś. O Jezu, i to ile razy? Były uprawy pożniwne, uprawy przedsiewne, wszystko. U nas na tych takich, jak ja to mówię, czarnoziemach egipskich to tu jest wystarczająco. Mogło być trochę więcej tych zębów, Gęściej, ale nie? no trochę gęściej, nie? Ale tu przed siewnikiem też idą zęby, to, Też są, to no. już zrobi robotę, nie? No Wał ten- zagęści. Ten tu agregacik to robiłem, o Jezu, jest jakieś dobre 10 lat temu. To takie pierwsze moje takie konstrukcje. No i cały czas się sprawuje to, nie? Przede wszystkim u nas to robi roboty. Nie ma brył ani nic, to nie ma No co tu właśnie. dużo rozbijać. Aktywny nie jest potrzebny. Nie. Ale wczorajsze poprzeczniaki to było widać, że one były dość mocno zbite i trzeba było je tak trochę Teraz jak potorturować Poszły właśnie. mocniej, głębiej, No. to rwały się bryły. Tak, tak, fajnie. Ogólnie bardzo fajnie orka wykonana, przede wszystkim sprawnie, nie? Gdy już ustawiliśmy te pługi, to naprawdę wtedy to już... To Się chodź. tak rozpędziliśmy, to tylko pola zabrakło. Ważymy, działamy. No, trzeba to ustawić wszystko, tak aby to wszystko miało ręce i nogi. Z pamięci czy... Nie, ja to z tabeli patrzałem. O, jeszcze muszę, jeszcze chciałem takie tutaj sporniki dorobić. Jak zwykle czasu nigdy nie ma, nie? Ustawiamy na 332, jak dobrze pamiętam. Bo przed chwilą sprawdzałem w tabeli. O, i tu, Skrzynia biegów konkretna. no, o, tu jest 331 i tutaj 2. O, skakuj. Ze sprzęgłem. No właśnie. Nie wiem, ty... weź obróć trochę kołem i zaraz zobaczymy. No i chcę wyjść. No co jest? O, weszło. weszło. Musiało ten. Wspominałeś, że nigdy nie smarowałeś tych Nie, łańcuchów. nigdy nie smarowałem, teraz są zdjęte osłony, co prawda. Ja nigdy nie smaruję łańcuchów, z tego względu, że to wszystko chodzi w kurzu, piasku. To obklejałoby się, nie? Obklejałoby się i te łańcuchy by się porwały. Ta konstrukcja już chodzi 10 lat i dosłownie, tylko zostało to umyte. Tylko fajnie by to teraz było na zimę troszkę tu czymś tutaj zapsiukać. No są takie smary No. różne w sprayu, które generalnie Tak. zostawiają tylko powłokę, nie? Tak, aby to nie korodowało, ale wydaje, że jeszcze rok i one będą wszystkie te łańcuchy do wymiany. Należy im się. Swoje wypracowały. Swoje wypracowały. Tak. No i dobra, to musimy tą resztkę teraz wysypać, bo on będzie nam przekonywać ten wynik. Czekaj. O. Ciach. I z powrotem do zbiornika. I zakładamy. No, a nie wiem, czy wspominałem, że to jest konstrukcja ogólnie, to był mazur 4-metrowy. A, i ty go skróciłeś? Ja go skróciłem do 3 metrów i jeszcze dodatkowo on był na szerokim ogumieniu i te piasty wszystko zostały poprzerabiane, a jeszcze potem kiedyś dokupiłem jeszcze jeden siewnik, ale to tam bardziej na części go kupiłem, bo potrzebowałem parę rzeczy z tamtego siewnika i on już miał, nawet nie wiedziałem potem, bo potem jak się zgłębiłem, to że wychodziły te siewniki na tych kołach i na szerokich balonach. Aha. No i taka moja robota była trochę na marne. Słuchaj, ale ty go 60 podnosisz całego zasypanego? Całego może nie tak tego, Tak ale te na 150, styk chyba, nie? 150, 180 kg spokojnie podniesie, nie? Tylko muszę mieć dobrze go obciążone, nie? No, przez ten agregat on jest odsunięty mocno. No, od jest dość ciągnika. odsunięty. No taki byk to sobie poradzi, nie? No pewnie.
Nawet No. za duże, delikatnie. Nie, ja myślę, ten mniejszy by sobie spokojnie dał radę, tym bardziej, że ma taką fajną przeciwwagę. Naprawdę, to byłby taki optymalny właśnie ciągniczek, tam te 70 koni, to naprawdę by sobie... No ale są lata. dwa, to wykorzystamy dwa. No wykorzystamy dwa, żeby ta robota szła. I teraz ja niestety nie mam żadnej korby ani nic. Obracam tutaj ile? 14,5 obrotu i wtedy będzie wiadomo ile... No, tylko żeby jeszcze skrzynia działała, nie? Dwójkę trzeba załączyć. A czemu nie chce? Możemy kręcić. Dobra. O, mamy. Dobra, wiaderko. Wytarowane? Wytarowane, no. Tu musi być około kilograma ziarna. Dobra. Dobra, na razie tu odłożymy. Zobaczymy, jak Dobra. twoje ustawienia z poprzednich lat się sprawdzą. 0,85. Mało. No troszkę trzeba byłoby dodać, nie? To przesuniemy o jeden bieg do przodu i powinno być git. I cyk, trójeczka. Tylko czekaj, najpierw te włożymy, rynienki. Tu jest. Tu jest. Dobra. Siedzi? Siedzi. Zaczekaj, ja ci wysypię, bo jak dosypiesz tu, to będzie będzie trochę lipa. za dużo. Dobra. 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 Jedno. Dobra. Będzie dobrze. Czuję, że będzie dobrze. Płasz. Jest git, bo on trochę zawyża, wiesz? Nie wiem czemu, ale zawsze te parę kilogramów on więcej wysieje niż ustawi się. Nie wiem, czy to... Bo ja tak się ogólnie zazwyczaj koło 9-10 na godzinę, czy to za duża prędkość? Może wtedy przekłamuję, no. 8-9. On zawsze zawyża. Lepiej, no. że zawyża jak zaniża. Dlatego jeżeli tutaj mamy ustawione teraz 90 kg, to on wysieje około 100. To I idealnie będzie git, no. Już to z doświadczenia wiem. Dobra. Wszystko mamy już ustawione. I teraz co? Gotowe wszystko, Czas jechać nie? na pole. Trochę te redlite zagarniaki trochę wyprostowane, bo były trochę też to potorturowane, ale to, no to człowiek chce wszystko zrobić, ale to nie idzie. Zawsze za dużo tej roboty jest i ogólnie już 3 lata albo 4 leżą cały komplet tutaj, żeby wymienić na te bardziej cywilizowane zagarniaki, no, ale nigdy nie ma kiedy. Dobra, składamy Dobra. to i jedziemy, I nie? lecimy. Też chcę mieć tę ścieżkę tam wedle tego lasu, nie? Żeby tak fajnie wtedy wyszło. No to byśmy musieli od razu w koło jeździć, żeby zrobić, nie? Te ścieżki. Nie. Na tym Ja ustawieniu. zrobię tak samo, wiesz, oddzielę, tak jak na przykład, bo ja sobie myślałem, żeby na przykład tutaj też na przykład 2 razy 2, 3 przejechać i na przykład na tym trzecim przejeździe już podnosić siewnik, żeby tutaj tej ścieżki nie za... I wtedy na końcu zrobimy tą połówkę, tam połówkę i tam połówkę i wtedy robimy tutaj te poprzeczniaki. Tak robiliśmy wczoraj. No już jak ty będziesz chciał, to już. Same połówki. Same połówki. I 0,7 nie mam widać na horyzoncie. Ciężko by było, nie? Nie pod taki przy pracy opryskiwacz. nie. Nie, ale no tak by było chyba najbardziej rozsądnie, żeby to zrobić, bo no inaczej tego nie da rady, nie? 6 rady. metrów ma jedna strona opryskiwacza, a razem daje nam 12, a tak, żeby te ścieżki jakoś to wyglądały i że miały w miarę, to by trzeba tak zrobić, nie? No i tyle, nie? To co? Będziesz chciał? Ja jeszcze, wiesz co, ja zrobię sobie jeszcze raz te poprzeczki. A jak I w ogóle, wtedy- to, jak to Ci się podoba ta robota? Idzie? No bardzo fajnie, teraz przyłączyłem, bo na początku szosową jedynką, nie?
a on ma fajnie, że on nie ma tak, że na przykład jeden zakres to jest do danej prędkości, ten drugi zakres do danej, tylko one się trochę też Mieszają, nakładają. nie? No. Tak, tak. Na przykład teraz wrzuciłem na medium, to trójką medium, tak jak wczoraj oraliśmy, to tak 9-10 na godzinę jadę przy tych 1600-700 obrotów. No fajnie, nie? że on ma te 3 zakresy, nie? To No. dużo daje. 3 zakresy, Dużo 4 biegi, no naprawdę wtedy jest czym tutaj pracować, nie? ale tak mniej więcej do 60 trochę mocniejszy jest, to ten No napęd to nie ma chyba. polotu. No to kurczę, napęd robi robotę, nie? No, no, no. No ale ogólnie to i tak uciąg fajny jest, tylko że no co, no waga trochę, nie? I taki on jest trochę taki, trochę brakuje mu tej masy, ale jeżeli dołożymy w obciążniki w kołach, tutaj przeciwwagę, no wtedy naprawdę już sobie radzi, nie? Jak tam, Kazik, robota idzie? Bardzo dobrze. Ubywa pola, nie? Ubywa, no. Zboża też ubywa tak jak powinno. Teraz tutaj, Nie za mało Mamy- idzie? nie no, tu mamy ile? Dobry hektar zasiany. A zauważ, że tu jest skrzynia, tu jest najszersza część, a No właśnie, mieliśmy tak, szczupkę tak. nasypane. Zaraz będzie ubywać, nie? Także Moment. tu mamy ponad 100 kg wysiane, a tutaj jeszcze mamy do uwrocia, do zasiania, poprzeczniaki, wszystko. Tam jeszcze mamy kawałek, nie? No, ten kawałek tamten nie będzie zasiany. Tam Nie to będzie wszystko siane? Tam nie, tam A, zostaje. okej. Także jeszcze ogólnie to, co mieliśmy zasypane, powinno jeszcze zostać. Aha, okej. Także tutaj jakieś było, no ciekawe, ja bym nie powiedział czasem, że około 300 kg nie jest zasypane. Także Ile na powinno godzinę jeździsz? około 9. 9. 9, no ładnie idzie, naprawdę ładnie jest zapas mocy. On sobie leciutkim gazem 1500 obrotów i sobie leci. No i naprawdę fajnie. No to wiadomo, to jest pierwszy siew tą maszyną i to nie wychodzi idealnie. Idealnie, nie? I on trzeba wyczuć tą maszynę, ale mi się wydaje, że coraz lepiej to idzie. I Ale będzie bez git. znaczników ogarniasz. No całe życie bez znaczników musiałem. Idzie, nie? Tak, no gdybym miał na przykład więcej hektarów i w ogóle, no to pewnie by te znaczniki były potrzebne, ale jakoś człowiek sobie radzi, nie? Nie przedłużamy, działaj dalej. Działam dalej. Ile jakieś 30 kg zostało. Jednak dobrze wszystko przeliczyłem. Udało mi się chociaż raz coś. Elegancko. No. I co, jak ta teraz ziemia wygląda? Jest taka fajna. Może byłoby powiedzieć, że średnia, nie? No ziemia. Bo wczoraj mówiłeś, że jest fajna, nie? Że nie najgorsza. No, wczoraj się wydawało lepiej. No. Wystarczyło tylko trochę, kurczę, słońca A i dzisiaj już piaskownica. się robi kuweta. Masakra. Jak tam? Zadowolony? Zadowolony, robota zrobiona, nie? No i będzie C. Ale wałować się to będę razem z tym, nie? To ja myślę, w 2-3 dni się nie powinno nic stać. A jak Ci jeździło tym dużym? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No, zapas mocy jest. A wcześniej czym ciągłeś ten siewnik? 60? 60, no. I dawał radę? Dawało radę, no. Powoli kończymy, Robota tak. się skończyła. Teraz, żeby to szybko uwałować, ewentualnie jakby fajnie było, jakby jakiś deszczyk jeszcze na to spadł, wtedy już A idealnie. jakieś miałeś delikatne problemy z tym siewnikiem? Co Delikatne tam były się problemy, wydarzyło? no dobrze w miarę szybko zauważyłem, bo tak jak mówiliśmy na początku filmu, z tą skrzynią nieraz są takie rzeczy, że ona nieraz odmówi posłuszeństwa i ten ząb nieraz przeskoczy i nie sieje. Właśnie na to trzeba właśnie zwracać uwagę. Dobrze, Ja- że to się nie stało w połowie pola. No, ja zawsze tak właśnie kątem oka patrzę, czy sieje. Zawsze patrzę na łańcuch, czy się obraca, dlatego też nie ma tej osłony, bo zawsze wtedy widać, że ten łańcuch się kręci. Ale też po redlicach, tutaj po tych rurkach wysiewowych, czy ten materiał leci, jest dużo takich rzeczy, na które zwracam uwagę, bo jak podnoszę siewnik, zawsze ten z parę ziaren wyleci i też na to jest widać, a tam już tego nie było widać i to mi dało do myślenia. I sprawdziłem, no i Się okazało. no, lipa była. No, ale były tylko 3 przejazdy do poprawienia, nie? I to krótkie, więc... No, ale to całkiem fajnie, sprawnie poszło, nie? Ale co, wyrównane fajnie pole jest. No, ładnie to wygląda. No, I fajnie się udało jeden za drugim, że nie wyschła ta ziemia, nie? No. Nie była 2 razy ruszana. dokładnie. I w tym roku się udało ścieżki. Ja jestem ciekawy, jak te ścieżki będą wyglądać, bo coś mi się wydaje, że W obliczeniach? Coś tam? jeden przejazd, bo zawsze tutaj zamykałem, a po którymś już ponad połowie kawałka z drugiej strony już otwierałem coś, więc Aha. jakiś przejazd był Czyli- przeoczony i no zobaczymy po schodach. No fajnie było, jakby jakiś automat zrobił, nie? I wtedy by było... Z ręcznym opryskiwaczem pójdziesz i tam dopryskasz ten jeden przejazd. Albo zobaczymy, na ile są skuteczne środki ochrony roślin. No właśnie, kontrolka. Ta. No dobra, Kazik. Zostało nam zakończyć ten film i widzimy się na kolejnych akcjach, No, nie? teraz co? Kopanie ziemniaków. Tak jest. Także trzymajcie się. Cześć.